dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy o uruchomieniu Gamma Swap na sieci Arbitrum, pomimo integracji INX z Avalanche oraz opowiemy o dalszym rozwoju ekosystemu Aptos. Witam Was serdecznie na kanale kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Przypomnę tylko jeszcze, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Bitkeep nawiązał partnerstwo z Butterfly DAO. Butterfly DAO to strategiczna gra DeFi oparta na Treasure. NFT na sieci Arbitrum są obsługiwane przez Bitkeep NFT Market. Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z tego rozwiązania. Zebek Protocol cieszy się z możliwości współpracy z XY Finance. Współpraca ma na celu wzmocnienie świata DeFi. XY Finance to kompleksowy agregator multi-chain stworzony dla DeFi i Metaverse. Dodatkowo przypominamy o możliwości handlu tokenem ZBC na XY Finance. Gamma Swap został uruchomiony na sieci Arbitrum. Gamma Swap jest pierwszym protokołem umożliwiającym użytkownikom przekształcenie ich nietrwałej utraty w nietrwałe wzmocnienie. Arbitrum jest już teraz dostępne na Axelar. Użytkownicy Satellite.money mogą teraz przenosić zasoby z dowolnego połączonego łańcucha do Arbitrum. Programiści mogą korzystać z ogromnego ekosystemu dApps, budując na Arbitrum. Cosmium przenosi się z sieci Solana do Hedera. Sieć Hedera charakteryzuje się nowoczesną technologią, jest dobrze zarządzana oraz wspomniana sieć posiada własną dużą społeczność. Te właśnie czynniki przekonały Cosmium do wybrania właśnie sieci Hedera. Otwarte beta testy Cosmium będą przeprowadzone w drugim kwartale 2023 roku. Apple Foundation informuje o wykorzystaniu usługi Hedera Consensus Service przez Digital Commodity Exchange. Wykorzystanie usługi Hedera przez wspomniany projekt umożliwi przeprowadzenie w pełni weryfikowalnej ścieżki audytu. INX nadal rozszerza dostęp do wielu najlepszych w swojej klasie łańcuchów bloków. INX integruje się z Avalanche. Przeprowadzona integracja umożliwi jeszcze większy wybór dla zróżnicowanej oferty emitentów INX. Ekosystem Aptos dalej się rozwija. LivePeer jest zdecentralizowaną siecią streamingową wideo. LivePeer dokonało integracji z Aptos, aby zapewnić szybkie, łatwe i niedrogie narzędzie do streamingu wideo dla użytkowników Web3. Synapse ogłasza kolejne partnerstwo. Tym razem Synapse nawiązało współpracę z projektem CryptoMayhem. CryptoMayhem to ekosystem gier, który łączy grę Grand Strategy z top-down shooterem w świecie blockchain. Liquid Finance chce budować swój projekt w ekosystemie Archway. Liquid Finance to niepowierniczy protokół płynnego stakingu, który koncentruje się na odblokowaniu płynności w ekosystemie Archway. Ripple stwierdza, że gdy priorytetem jest różnorodność, innowacje technologiczne mogą się dalej rozwijać. Do Twittera została załączona rozmowa z brazylijskimi miłośnikami technologii blockchain na temat znaczenia różnorodności w świecie kryptowalut oraz Web3. Szczegóły przeprowadzonych rozmów znajdziecie w artykule dołączonym do tweeta. Kateon Gaming, będący akceleratorem GameFi, zawarł partnerstwo z Chainlink Labs. Do tweeta został załączony artykuł, który przedstawia warunki współpracy wspomnianych projektów. Chainlink informuje, że na ostatnim hackatonie zarejestrowało się 10 000 osób i ponad 380 projektów. Wspomniany hackaton był największym wydarzeniem tego typu organizowanym przez Chainlink. W artykule załączonym do tweeta zostały wyróżnione projekty, które zdobyły nagrody. Huobi nawiązało partnerstwo z Oasis. Oasis to blockchain zoptymalizowany pod kątem gier. Oasis posiada bardzo dużą szybkość transakcji i zerową opłatę za gaz. Huobi oraz Oasis wspólnie opracują przyjazny dla użytkowników ekosystem. Hiszpański bank centralny poinformował, że zamierza uruchomić eksperymentalny program, którego celem będzie testowanie CBDC. Instytucja chce współpracy z lokalnymi firmami finansowymi i technologicznymi. Hiszpański bank centralny skoncentruje się na 3 głównych obszarach. Chodzi o stymulację przepływów środków, eksperymentowanie z likwidacją aktywów finansowych oraz analizę korzyści i wad wprowadzenia na rynek hurtowego CBDC. Pojęcie hurtowego CBDC odnosi się do waluty cyfrowej używanej zwykle przez banki do utrzymywania rezerw w banku centralnym. Hiszpański program ma mieć zasięg krajowy i nie ma związku z pracami podejmowanymi w ramach Unii Europejskiej, których celem jest stworzenie cyfrowego euro. Zainteresowane strony, które chcą wziąć udział w programie, muszą spełnić minimalne wymagania określone przez bank centralny i ujawnić środki ekonomiczne, które są skłonne przeznaczyć na projekt. Proces składania wniosków kończy się 31 stycznia 2023 roku. W uzasadnieniu rozpoczęcia programu wspomniany bank stwierdził, że badanie CBDC może pomóc określić, w jakim stopniu cyfrowa waluta może przyczynić się do dostosowania do potrzeb i wymagań coraz bardziej cyfrowego społeczeństwa. Zauważono również, że kwestie dotyczące CBDC są analizowane w wielu jurysdykcjach, gdzie skoncentrowano się jednak głównie na zastosowaniach detalicznych. Dodano, że coraz więcej firm zagłębia się w kwestie o charakterze hurtowym lub międzybankowym. Fabio Panetta, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, zaproponował, by Unia Europejska zakazała aktywów kryptowalutowych, których emisja ma znaczący wpływ na środowisko.
Panetta twierdzi, że władze powinny zająć się tematem wpływu miningu na środowisko. Dodał, że również tokeny odpowiedzialne za nadmierny ślad ekonomiczny powinny zostać zakazane. Warto dodać, że apel dotyczący zakazu nieekologicznych kryptowalut ma miejsce po zatwierdzeniu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego ustawy o rynkach aktywów kryptowalutowych. To miało miejsce w październiku po szeroko zakrojonych dyskusjach. Ramy prawne mają być teraz ostatecznie zatwierdzone po Komisji Prawnej i Językowej przeprowadzonej przez unijnych prawodawców. Wielu ekspertów spodziewa się, że nowa polityka Unii Europejskiej dotycząca kryptowalut zacznie obowiązywać od 2024 roku. Powiązanie transakcji kryptowalutowych i operacji związanych z miningiem z kwestiami środowiskowymi często było punktem spornym dla globalnych decydentów i fanów Bitcoina. Ci ostatni często podkreślają, że kopanie bitcoinów jest oparte w sporej mierze na odnawialnych źródłach energii, więc nie jest tak szkodliwe dla środowiska, jak chcą to widzieć niektórzy politycy. Warto jednak przypomnieć, że w USA władze stanu Nowego Jorku wyraźnie idą w kierunku całkowitego zakazu kopania kryptowalut. Mimo tego burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, powiedział niedawno, że jego miasto nadal koncentruje się na tym, aby stać się centrum kryptowalut. Jego zdaniem wysiłki władz stanu, które dotyczą ograniczenia emisji, można połączyć z tym celem. Mimo otrzymującej się bestii na rynku kryptowalut, sektor ten stale się rozwija, a wszystko to dzięki regularnemu rozwojowi oraz innowacyjnym rozwiązaniom, jakie pojawiają się w głównych ekosystemach tego rynku. Sieć Cardano wznowiła przeprowadzanie testów swojego stablecoina DIET. Nowa wersja testowa dla stablecoina DIET została wdrożona w celu uwzględnienia nowych możliwości, jakie zostały zaimplementowane do funkcjonalności tego aktywa. Jest to m.in. kompatybilność z hardforkiem Vasil oraz możliwość sprawdzenia historii aktywności. DIET będzie pierwszym algorytmicznym stablecoinem, który po swojej emisji pojawi się na blockchainie. Whitepaper projektu, który został zaprezentowany w sierpniu 2021, opisuje DIET jako algorytmiczny protokół stablecoin, który zachowuje się jak autonomiczny bank, który kupuje i sprzedaje stablecoiny w ocenie w takim zakresie, jaki jest powiązany z ceną docelową. Jak informuje Coty, partner Cardano do spraw rozwoju ich segmentu stablecoinów, docelowa wersja DIET ma pojawić się w styczniu 2023 roku po pomyślnie przeprowadzonym audycie. Podczas szczytu Cardano, który miał miejsce w ostatnich dniach listopada, dyrektor generalny Coty mówił o przybliżonej dacie premiery mainnetu tego stablecoina. Ostatnie wydarzenia rynkowe ponownie udowodniły, że użytkownicy potrzebują bezpiecznej przystani przed zmiennością, a według zapewnień twórców DIET właśnie ich token będzie tą bezpieczną przystanią w sieci Cardano. Nie da się ukryć, że platformy scentralizowane straciły w ostatnim czasie zaufanie wielu inwestorów. Wszystko za sprawą bankructwa giełdy FTX, która pociągnęła za sobą liczne spółki powiązane. Binance US zapowiada eliminację opłat transakcyjnych dla Ethereum. Kilka miesięcy temu zdecydowano się na podobny ruch w przypadku Bitcoina. Giełda nie zamierzała trzymać użytkowników w niepewności, tak więc ogłoszona decyzja została zrealizowana praktycznie natychmiastowo. Zgodnie z zapowiedzią, użytkownicy mogą teraz swobodnie handlować 4 parami na rynku spot dla Ethereum. A więc Ethereum do USD, Ethereum USDT, Ethereum USDC, Ethereum do BUSD. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku największa giełda kryptowalut zdecydowała się pójść drogą platformy Robinhood, który był pionierem handlu kryptowalutami bez prowizji już w 2018 roku, usuwając wszystkie opłaty transakcyjne z Bitcoina. Ze względu na diametralnie odmienne od europejskiego i azjatyckiego prawo dotyczące papierów wartościowych i regulacji rynkowych w Stanach Zjednoczonych, większość giełd krypto decyduje się na utworzenie osobnych oddziałów w tym państwie. W zasadzie muszą one to zrobić, jeśli chcą legalnie obsługiwać amerykańskich klientów. Nawet upadła giełda FTX miała swój odpowiednik, a więc FTX.US. Binance US działa natomiast jako niezależny podmiot w USA. Sprawę likwidacji opłat transakcyjnych dla Bitcoina i Ethereum na wspomnianej platformie skomentował już jej dyrektor generalny Brian Schroeder, mówiąc, iż jego zdaniem ruch ten umacnia pozycję firmy jako lidera niskich opłat w kryptografii. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!